Żadnej drużynie spoza Brazylii to się jeszcze nie udało. Ogólnie ja wiedziałam, że wszystkim dobrze pójdzie. Trzech przeciwników po prostu posłał na wózek. Jestem dumny, że mogłem reprezentować ten team. Jakby nie zakładaliśmy tego. To było coś, wydaje mi się, naprawdę grubego. Na Brasileiros przyjechaliśmy parę dni przed zawodami, dlatego że jest też spora różnica czasu, potrzebowaliśmy aklimatyzacji. Nasza podróż trwała chyba 2 dni i 3 noce. Nie no, 3 noce to nie, ale mieliśmy noc na lotnisku. W Rzymie mieliśmy kilka godzin przerwy, ale to już był środek nocy, więc wszyscy spaliśmy na ziemi. Nawet mam filmik, jak chłopaki śpią i taka pani mopuje naokoło ich. Wyśleć ten filmik. Ja ogólnie miałam bardzo dużego farta, bo w każdym samolocie miałam puste miejsca obok siebie i się rozłożyłam dosłownie w każdym możliwym samolocie spałam, więc jakby to była chyba jedna z najlepszych podróży, jakie miałam jakby za ocean, bo po prostu przeszło to super jakby przyjemnie, spałam sobie i tak dalej. Tak, super, bo drugi raz w życiu miałem możliwość pojechać do Brazylii, zobaczyć Rio. Co prawda tym razem byliśmy tylko na tydzień. Pogoda w sumie była spoko. Tam u nich jest zima, więc krótkie spodenki i rękawek, więc to nie jest taka zima jak u nas w Polsce. Ale fajnie. Ogólnie cieplutko, tylko czasem deszcz tam popadał trochę. Pierwszy dzień mieliśmy taki, że w sumie to przeleżeliśmy, nic konkretnego nie zrobiliśmy i dopiero następnego dnia pojechaliśmy do piramidy. Mamy tam zaprzyjaźniony klub chłopaków, z którymi się naprawdę świetnie dogadujemy, czyli Pyramid Jiu-Jitsu, którzy zawsze nas świetnie przyjmują. Poza tym jest to chyba najlepszy klub, na pewno jest to najlepszy klub w Rio. Fala galera, guys. I'm here at Pyramid Grappling Association. W związku z tym zawsze można tam było spotkać po prostu czołówkę również ludzi, którzy przybyli do Rio na Brasileiros spoza Ameryki Południowej, którzy chcieli potrenować. Tak naprawdę większość ludzi, którzy ogarniają, właśnie jeżdżą głównie do piramidy, mimo tego, że ona jest dość daleko od samego centrum. No i też było tak, że część osób, którzy byli w naszych kategoriach, też znaleźli się tam na treningu. Kacper miał na przykład taką sytuację, że miał chyba 2 osoby ze swojej kategorii na tym treningu. Był jeden zawodnik z mojej kategorii z Los Banditos, gdzie spodziewałem się, że będę z nim w sumie się bił w drugiej walce, więc nie robiłem z nim sparingów i bardzo się unikaliśmy, ale podglądałem tam co on robi. Przyjechaliśmy rano, a na przykład wieczorem przyjechał Kiran Kiczuk, z którym miałem półfinał w kategorii, więc było dość zabawnie. Jakby były mega mocne dziewczyny, te dwie, które się biją w UFC BJJ i jedna, która wygrała trialsy europejskie 3 lata temu. Więc tak naprawdę to było bardzo dobre środowisko treningowe. Czułam się super na tym treningu, jakby po prostu połączenie tego, że nie musiałam robić wagi i że ten lot przebiegł tak sprawnie. Więc jak zawsze spoko porobić gdzieś z zawodnikami, którzy mają trochę inny styl, gdzieś bardziej walczą z góry. Więc fajne to było też przetarcie przed samym startem. Także tam zrobiliśmy parę treningów, zaklimatyzowaliśmy się. No i cóż, sam turniej, jakby od samego początku wiedziałem, że Brasileiros to będzie turniej, który może nam fajnie podpasować. Pierwszy dzień startował Paweł razem z Martyną, bo czarne pasy zaczynały. W sobotę zaczęły się kategorie czarnych pasów, także ja i Martyna startowaliśmy. Zaczynaliśmy od kategorii Open, dlatego że na IBTTF-ach w czarnych pasach wygląda to troszkę inaczej niż w kolorowych. Zaczyna się właśnie od kategorii Open, dopiero później są kategorie wagowe. Zaczęła Martyna. No to był mój pierwszy start na czarnym pasie i tak naprawdę trochę jakby pierwszy raz brałam udział w tym Open czarnych pasów, gdzie tam jest tak, że nie musisz mieć medalu, żeby zapisać się do Open. Startujesz w Open i dopiero godzinę przed twoją kategorią jest ważenie. Czyli tak naprawdę jakiekolwiek zbijanie wagi nie wchodziło w grę, no bo jak robisz to Open, a później się jeszcze musisz zważyć, no to wiadomo, że w tym Open ludzie, którzy zbijają wagę, to by po prostu byli bardzo zmęczeni i nie mogliby pić wody i tak dalej, więc ja też jakby musiałam wcześniej to ogarnąć, żeby właśnie zejść niżej z tą wagą, żeby na to Open tak naprawdę pomiędzy walkami sobie móc normalnie zjeść i wypić. Więc przyszliśmy rano na salę z Pawłem, zapisaliśmy się do tego Open i tak naprawdę dziewczyny takie dobre, które wiedziałam, że przyjechały na tą imprezę w
wstawiły już wcześniej na Instagramie, że będą, że jakby w Open startują, więc ja wiedziałam, że na pewno jakby to będzie mocny Open. Udostępnili drabinki, no i od razu zobaczyłam, że jestem rozstawiona po stronie z Elizabeth Clay. To jakby zwróciłam na to uwagę, no i też, że moją pierwszą walką jest jedynka z mojej kategorii, jakby pierwszy seed, więc miałam w głowie, okej, jakby to jest prawdopodobnie mój jutrzejszy, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, no to jest mój jutrzejszy finał i tak naprawdę fajnie, że mogę się z nią jakby zetrzeć z tym Open, więc się skupiałam na tej pierwszej walce. Ja też walczyłam już z tą dziewczyną 2 lata temu na brązowym pasie. Wygrałam wtedy tą walkę i to poddaniem, więc wiadomo, że teraz jak szłam do tej walki, to miałam w głowie okej, jakby już się z nią biłam i nie jest jakaś niesamowicie jakby, no jakby wiedziałam, że po prostu już z nią wygrałam. Wygrała pierwszą walkę i w drugiej miała bardzo mocną przeciwniczkę. Elizabeth Clay, która jest podwójną złotą medalistką z ostatnich Worldsów. Okej, czyli następna walka jest z tą Elizabeth Clay. No i kurde, no jakby nie wiedziałam w ogóle, co mam o tym myśleć, że jakby nigdy w życiu nie spotkałam się na zawodach jakby z takim nazwiskiem. Jakby to jest moja idolka, zrobiłam sobie z nią zdjęcie na Worldsach, też mogę wrzucić to zdjęcie. I jakby sama widziałam na własne oczy, jak poddała Gabi Pesanie tym skrętem i jakby miałam takie wow, jakby co za kocur. I nagle okazuje się, że jakby my zaraz walczymy i jakby ona ogląda moją walkę, żeby jakby zobaczyć, bo zaraz się bijemy. No i wcześniej też ją jakby obejrzałam dużo walk na flow grapplingu, żeby jakby mieć jakąś tam taktykę. No i wiedziałam właśnie, czego tam unikać, wiedziałam, że jakby na przykład nie muszę się martwić o to, że będzie próbowała jakoś wziąć mi dwójkę na przykład za wciągnięcie w gardę, bo ona robi double pulla po prostu. Więc byłam totalnie przygotowana na double pulla i ten. No i pamiętam, że właśnie wciągamy w tą gardę i jakby ja przypadkiem jakby jak stopę wyciągałam, to jakby to było w pierwszej akcji, to jakby tak ją chyba musnęłam po brodzie, coś takiego, co nie? No po prostu gdzieś tam stopą po twarzy jej przejechałam lekko. I ona tak jakby się trochę no pewnie tak samo bym zareagowała, co nie? Tak na zasadzie coś takiego, co nie? No i ja wtedy pamiętam, że w tej walce jestem w tym double pullu i jakby widzę, że ona się tak lekko jakby obruszyła i ja mówię oh my god, I'm so sorry i jakby puściłam wszystko, a ona wtedy już zaczęła pracować. Ja miałam takie, potem sobie myślę, ja pierdolę, ale to było głupie, że jakby że co ja w ogóle zrobiłam wtedy, co nie? Znaczy, Czułaś taki respekt, że to twoja idolka, tak? No totalnie, jakby miałam w głowie, że szczerze to jakby wiadomo, jakby wierzę jakby w swoje jiu-jitsu, no ale jak nigdy się nie spotkałam z taką osobą na zawodach, to jakby nie wiedziałam, że czy ja tam wchodzę na 30 sekund, czy jakby będę w stanie coś tam popracować. Tyle lat ją obserwuję, no i widzę, że często ona łapie jakąś nogę i te laski od razu jakby klepią, od razu. No i ja sobie myślę, jakby może tam jest jakaś siła, technika, nie wiem, cokolwiek, a w sensie nie, że nie ma, oczywiście, że jest, ale no myślałam, że tam jest coś totalnie, że jest kanion, co nie, między mną a Elizabeth, a no i tak jakby była lepsza, ale po prostu miałam, teraz na przykład mam tak okej, jakby to nie jest jakby jakiś nadczłowiek, co nie, to jest taka dziewczyna jak ja, która po prostu trenuje x lat więcej i ma wypracowane x technik więcej, ale no totalnie na przykład chciałabym się z nią spotkać na nowo, zwłaszcza, że jakby już no, pracuję nad tym, co tam poszło nie tak. Fenomenalna walka Martyny z Elizabeth Clay, która jest aktualną mistrzynią świata. I ta walka, wydaje mi się, że tam zabrakło odrobiny doświadczenia i zimnej krwi w ostatnich minutach. Natomiast Martyna pokazała, że to jest w jej zasięgu i że przynależy do czołówki po prostu. I wydaje mi się, że dobrze jej to na pewno zrobiło również psychicznie i dało takiej troszeczkę pewności siebie. No i pokazało, że po prostu miejsce młodych goryli jest naprawdę w światowym topie. Chyba to była jedyna walka, której Elizabeth nie skończyła przed czasem i to była dość wyrównana walka, więc fajnie, jak na debiut w czarnych pasach. No ale cieszę się bardzo z tej walki, nawet szczerze to wydaje mi się, że może nie bardziej niż zwycięstwa całego, ale no to mi bardzo dużo dało ta walka z Elizabeth jakby tak wewnętrznie. Później ja zacząłem swoje walki. Tak, narzekałem, że zapisało mi się 8 Ultra Heavy po ostatnich Panamsach. Jakby mam urazę po tym, co zrobił mi Helder i Patrick Gaudy i wszyscy inni zawodnicy powyżej 100 kg, że po prostu boję się z nimi walczyć. Więc za każdym razem, jak ktoś się dopisywał, to jakby narzekałem, że
narzekałem, że będę musiał się z nimi bić. Na szczęście nie miałem jakby tak dużo gości. Dopiero w półfinale kategorii Open miałem walkę z gościem, który był ode mnie dużo cięższy. A tak to mi się poszczęściło i miałem zawodników w podobnej wadze. Jednego miałem lżejszego od siebie. Paweł wszystkie walki już pierwszy dzień wygrywał przez poddania. Poszedł jak burza przez te swoje walki. Tak, to były moje pierwsze zawody. Jakby wiedziałem, że mój styl i generalnie styl ludzi, którzy walczą, którzy są bardziej skoncentrowani na atakach na nogi, jest dobrym stylem, dlatego że nie jest to po prostu popularne w Brazylii. Nazwałbym to różnicami stylów, że nasz styl, szczególnie gra gardą, leg locki, to jest styl, który w Brazylii nadal nie jest zbyt popularny. Natomiast oni dużo walczą z góry, pchają się do przodu, dużo jest scrambli i w konfrontacji tych dwóch stylów, no to jesteśmy mocno do przodu. I to nie była tylko teoria, ponieważ rok temu byliśmy również w Rio przed Worldsami, mieliśmy okazję troszeczkę potrenować z miejscowymi i no tak to właśnie wyglądało. W związku z tym jakby no, miałem dość duże oczekiwania. Wydawało mi się, że może pójść dobrze, no i tak faktycznie było. No. I to jest największa różnica między gdzieś tam Europą a Brazylią, że ta gra leglockowa jest dużo bardziej rozwinięta w Europie. Po tym wszystkim mieliśmy, bo ja miałem jedną walkę w kategorii, Martyna chyba miała jeszcze 2 walki w kategorii. Wszystko udało nam się powygrywać. Tak, jak już się skończyło to Open, to tak naprawdę chwila przerwy, była godzina, zważyłam się i miałam walkę. I pierwszą walkę miałam z najsilniejszą dziewczyną, z jaką w życiu walczyłam. Bo jak mnie złapała za tą głowę, serio, jakby ona jedną ręką mnie trzymała i ja nie byłam w stanie wyprostować szyi. I pamiętam, że Marcin do mnie krzyczał: zerwij chwyt z głowy, a ja po prostu, ona była tak silna, że naprawdę było ciężko. Gdzie ja uważam, że ogólnie oprócz niej, no to w kategorii ja się bardzo dobrze czuję siłowo i tak dalej, no ale ta dziewczyna była w chuj silna. Ale też udało mi się poddać i to takim bardzo fajną właśnie rzeczą, którą właśnie z Erki, takim zajściem do Sankaku, więc cieszę się. I zakwalifikowaliśmy się do następnego dnia, gdzie już dołączył do nas Seba i Kacper, którzy startowali w kategoriach brązowych pasów. I łącznie w kategorii miałem 3 walki. Wszystkie 3 udało mi się skończyć przed czasem. Pierwszą udało mi się poddać taktarowem, gdzie tak naprawdę przeciwnik klepał 2 razy w trakcie tej walki. Raz wyciągnąłem nogę, przeciwnik klepnął, sędzia nie przerwał tej walki. No i później już poprawiłem, poszedłem z taktarowem na brzuch, no i strzeliła porządnie noga i niestety musieli go ściągać z maty. 3 przeciwników po prostu posłał na wózek. Było chyba tak, że i Kacper, i Seba pierwsze 2 walki Kacpra, 1 walka Seby skończyły się mniej więcej w podobnym czasie i każdy z przeciwników był wynoszony z maty. Mój występ, no to miałem w swojej kategorii 3 walki. Doszedłem do finału. W pierwszej walce wygrałem z Ilokiem. Też tam się dosyć przeciwnik nie chciał klepać i no niestety gdzieś się strzeliło kolano. Tam chyba go wynosili na wózku, pamiętam. Więc no nieprzyjemna gdzieś tam sytuacja. W drugiej walce też poddałem taktarowem. Tej walki się najbardziej obawiałem, bo dostałem takiego przeciwnika, który bardzo chciał się bić w zapasach, obchodził outside'ami. No, był bardzo niewygodny styl miał potem, nie? Ale udało mi się tam szybko go złapać na nogę. No i w finale w kategorii dostałem bardzo silnego typka, gdzie troszkę się z nim pomęczyłem, bo walka się skończyła w ostatniej minucie tak naprawdę dopiero, gdzie poprzednie walki tam się kończyły w pierwszej czy w drugiej minucie, a tutaj musiałem przewalczyć te 7 minut. No i złapałem kosowo tą technikę, co Seba pokazywał na Instagramie, szkoleniówkę na Akademii Gorilla. Więc zadowolony jestem, ostatnio coraz częściej to łapię, wchodzi, więc spoko. Seba miał tam bardzo dobry run, skończył z 2 srebrnymi medalami.
No były tam jakieś dziwne sytuacje w tych walkach, szkoda, że jakby nie wygrał 2 złotych medali, mimo tego, że one były jak najbardziej w zasięgu. W drugiej walce gdzieś miałem taką sytuację, że w pierwszym momencie troszkę zaspałem i skoczył mi do lotnego trójkąta, więc tam gdzieś w narożniku widziałem, że się tam przerazili, ale udało mi się z tego wykaraskać i potem jakoś walka się dalej potoczyła. Zrobiłem najpierw sweepa, dostałem 2, była następnie taka sytuacja, że gdzieś w takim scramblu przeszedłem gardę i wylądowałem w dosiadzie i w tym dosiadzie przesiedziałem z 4 minuty. Miałem wyłapane underhooki i gdzieś tam dosyć mocno go gniotłem i wydawało mi się, że mam dużą przewagę punktową, ale gdzieś jak zszedłem z tego dosiadu, gdzieś straciłem ten dosiad, patrzę na tablicę punktową i okazało się, że jest jedynie 3-0 dla mnie, co w ogóle nie było żadne adekwatne. Gdzieś później się okazało, że sędziowie chyba nie przyznali, czy tam cofnęli mi te punkty, bo linia moich kolan była poniżej linii biodra, nie? No to też to była taka dosyć ciekawa sytuacja, ale no udało mi się doprowadzić tą walkę do końca. Jeszcze na sam koniec piąłem plecy, więc gdzieś już później się to wszystko uspokoiło. Też miał jakby troszkę dziwne sytuacje w trakcie walki, jeżeli chodzi o sędziowanie i o prowadzenie walki generalnie, co trochę mu utrudniło, wydaje mi się, jakby zdobycie tych 2 złotych medali, ale mimo wszystko jakby bardzo dobrze się zaprezentował. W finale na samym początku on mi złapał gilotynę, ja z tej gilotyny poszedłem po falsa i w tym falsie chwilę żeśmy się tam posiedzieli, trochę się dałem zgnieść. Gdzieś później wyłapałem sankaku i przeciwnik się zaczął toczyć poza matę. Wypadliśmy poza matę, no i sędzia jakby odwzorował tą walkę, zaczęliśmy tą walkę ze stójki. No nie była to jakby najlepsza rzecz dla mnie, no bo gdzieś już miałem fajną pozycję, musiałem się z powrotem bić ze stójki i jak siadałem, no to wyłapał mnie, dostał 2 i trzeba było już potem gonić. Udało mi się jeszcze zrobić na koniec sweepa i przegrałem tą walkę jednym odmontażem. Dalej jest to jakby gdzieś tam początek jego kariery, więc wydaje mi się, że takie jakby walki są jak najbardziej potrzebne i taka ilość walk na tak dużych zawodach bardzo mu się przyda. Mieliśmy świadomość od samego początku, że walka na brazylijskiej ziemi, no gringo, jak to ktoś napisał potem w internecie, por gringo es mais caro, czyli że del gringo musi być trochę drożej, czyli no, nikt nawet się specjalnie z tym nie krępuje. No, dla nas del gringo zawsze jest troszeczkę trudniej w Brazylii. Nie chcę tu zarzucać jakichś dużych takich wałków, nadużyć ze strony IBJJF, ponieważ uważam, że jest to jedna z lepszych organizacji, jeżeli chodzi o sędziowanie. Natomiast jeżeli dochodzi do sytuacji takich, powiedzmy, nieoczywistych, jeżeli chodzi o wskazania, jeżeli chodzi o akcje, które są na pograniczu, no to tradycja wskazuje, że zawsze pójdzie na Brazylijczyka. No i tak też było tym razem i szczególnie widoczne to było na walce Martyny. Na szczęście Martyna kończyła, w związku z tym nie pozostawiała za dużo w rękach sędziów. No nie wiem, no ja na przykład nie bałam się, że zostanę jakoś, nie wiem, przewieziona, czy coś takiego. Bardziej po prostu wiedziałam, że nie chciałabym zostawiać wszystkiego na żyletki, na przewagi albo na decyzję. No i to samo było troszkę widoczne na walkach Sebastiana, który niestety 2 razy odbił się od złotego medalu, czyli miał podwójne srebro, ze względu na to, że no po prostu w tych finałowych walkach no tam powiedzmy były kontrowersje. No nie? Natomiast nie chcę jakoś tam strasznie narzekać, ponieważ trochę żeśmy się tego spodziewali, natomiast no, zawsze jest większa przykrość, jeżeli jest się blisko i coś tam troszeczkę minimalnie czegoś zabrakło, niż na przykład jeżeli zawodnik został zdominowany i poddany, no bo wtedy jakby temat jest zamknięty i koniec. Nie? Natomiast tutaj no, taki mały niesmak, zawsze niesmak, niedosyt powiedzmy pozostał, tym bardziej, że czułem, że to wszystko było w zasięgu Sebastiana. Ja się zakwalifikowałem do finału po 2 walkach. Martyna poprzedniego dnia wywalczyła sobie kwalifikację do finału. No aura maty numer 1 jest nie do podrobienia, jakby to, że idziesz na tą matę z swoim trenerem i on dostaje tą kamizelkę, jakby to są takie małe rzeczy, ale i to wszystko jest na jednej macie i jedno po drugim, no to naprawdę jest takie wyróżnienie, prawda, że w ogóle tam jesteś. Sam fakt, że jakby doszłam do tych finałów, to miałam tak, że no bardzo, bardzo się cieszyłam gdzieś tam. Martina Kapuścińska da ekipy. No, oczywiście to, że Paweł wszystko skończył przed czasem jest imponujące, ale trochę nas do tego przyzwyczaił, że ma imponujące rany.
A więc tak, Brasileiro jest drugim turniejem w sezonie, jeżeli chodzi o cały ten wyścig do zdobycia Grand Slamu. Pierwszym są Worldsy, drugie jest Brasileiro, trzecie to Panamsy, a czwarte to Mistrzostwa Europy, więc zostały mi jeszcze 2 turnieje. Poza mną jest jeszcze Tarik i Elizabeth Clay. Także tak naprawdę zostały 3 osoby, które mogłyby zdobyć Grand Slam w tym roku. Więc super by było, jakby się udało właśnie zdobyć coś takiego z Tarikiem. Ogólnie ja wiedziałam, że wszystkim dobrze pójdzie. No zadowolony byłem, no bo ten cel taki mój, no to jest zrobić tego Grand Slama na tym brązowym pasie. No to nie jest ten taki super Grand Slam na czarnym pasie, tak jak Paweł teraz to robi, ale jest to jakieś tam marzenie moje, więc fajnie. Już 50% tego Grand Slama mamy za sobą. Teraz lecimy na Panamsy, później Europa, no i mam nadzieję, że uda się wszystko zebrać. Pojechaliśmy w 4 osoby i każdy przywiózł 2 medale i to w większości złote, także naprawdę super. Kacper, który też wygrał swoją kategorię i zapisał się do kategorii Open. Zapisałem się do tego Open, w ogóle śmieszna sytuacja, bo jak poszedłem się zapisać do tego Open po podium, no to pani na zapisach mnie wyśmiała. Jak powiedziałem, że chcę się zapisać do Open, no to zaczęła się śmiać i troszkę nie dowierzała w to, bo tak naprawdę w kategorii Open były same heavy, super heavy, ultra heavy. No i w pierwszej walce byłem rozstawiony z 1, więc też już tam byłem wysoko na szczęście. W pierwszej walce dostałem zawodnika z kategorii super heavy. Przegrałem tam na punkty chyba 4. No ale było słynnych takich wskoków, jakaś latająca połówka, parę jakichś innych wskoków takich dzikich w trójkąty. Próbowałem iść na wymianę na legloki, ale no jednak był za silny, za ciężki. Ale przyjemnie się walczył, pobawiłem się trochę. Później z tym samym przeciwnikiem Seba walczył w finale. Bo tak samo udało mi się dojść do finału w kategorii Open. Gdzieś już byłem taki nienasycony gdzieś powiedzmy po tym finale w kategorii i chciałem gdzieś mocno wejść w ten Open, żeby się odbić. W pierwszej walce udało mi się wpiąć za plecy i gdzieś przesiedzieć po prostu tam przez całą walkę. W ten sposób wygrałem. W następnej walce bardzo mocno taktycznie i gdzieś to rozegrałem. Obaj uszedliśmy do double pulla. Przeciwnik wstał i dostał advantage, po czym gdzieś się zakręciłem bolo i udało mi się wziąć sweepa i tak się to po prostu zakończyło, że wygrałem 2-0. No i ten finał gdzieś przegrałem właśnie, myślę, głównie przez zasady, czy gdzieś właśnie walkę taką taktyczną. W pierwszych sekundach zrobiłem taką akcję z przeprowadzki, że przeszedłem go do północ-południe, nie udało mi się tego ustabilizować, dostałem tam jedynie z przewagę. Później znowu była taka sytuacja, że zaczęliśmy od stójki, siadałem i dostał 2 za to, że za obalenie. Więc podobnie tak samo straciłem punkty jak w finale kategorii i znów musiałem gonić. Udało mi się zapiąć seatbelt i to z wyłapanym trójkątem, tylko że na IBJJF-ie jak się ma plecy z wyłapanym trójkątem, to nie ma jeszcze za to punktów, bo muszę być stopka w stópkę i było to dosyć ciężkie, bo no przeciwnik był co najmniej wagę wyżej i gdzieś zapiął się, jedną ręką bronił duszenia, jedną ręką gdzieś bronił tej stópki, żebym nie mógł jej włożyć i dostać punktów, więc tam dosyć długo się przed tym bronił. Stałem ostatecznie jedynie za to sweepa, na sam koniec on mnie sweepnął, więc przegrywałem 4-2, gdzieś tam próbowałem się wierzgać, no ale już był koniec czasu i tak ta walka wyglądała. Ale bardzo dosyć zabawne, jak mój przeciwnik się cieszył, tak jakby mnie poddał w 15 sekund, gdzie bronił się tak naprawdę przed plecami przez całą walkę. Generalnie jako drużyna no, wyglądało to świetnie, ponieważ no, była nas 4, czego do klasyfikacji adultów, mężczyzn liczyli się tylko oczywiście Paweł, Sebastian i Kacper. No i te 3 osoby, które każdy zdobyło po 2 medale, wystarczyło, żeby zająć 3. miejsce drużynowo. No i jakby no, to było coś, wydaje mi się, naprawdę grubego i naprawdę jest to imponujące, zostało to zauważone i też również w Brazylii. Także jestem bardzo dumny, że udało się coś takiego osiągnąć. Bardziej wydaje mi się, że jak na
europejskiej jiu-jitsu jest to bardzo, bardzo dużo. Jakby nie zakładaliśmy tego, bardzo fajnie, że udało nam się zająć to 3. miejsce. Wydaje mi się, że to pokazuje po prostu, że to jest po części efekt pracy całej drużyny, całej ekipy, wszystkich ludzi związanych z Gorylem. Na Mistrzostwach Europy byliśmy drudzy jako drużyna, teraz byliśmy 3. Nie zdobywamy pojedynczych złotych medali, tylko jako team jakby udaje nam się zdobywać tak naprawdę kupę medali, przez co możemy zajmować wysokie miejsce. Gdzieś tam coraz więcej osób patrzy na nas jako dobre miejsce do treningów i do przygotowań. Kurczę, z tego co słyszałem, no to chyba żadnej drużynie spoza Brazylii to się jeszcze nie udało, żeby zrobić drużynówkę na Brazyleiros, więc mega wynik. Jestem zadowolony w ogóle z naszego teamu przede wszystkim, no bo bardzo mocno się tam na pewno pokazaliśmy i gdzieś na pewno nas zapamiętają, no bo jednak cała 4 zdobyła każdy po 2 medale, gdzie gdzieś tam tak naprawdę oprócz mnie, no to każdy w swoją kategorię wygrał. Więc jestem zadowolony, jestem dumny, że mogłem reprezentować ten team i no czekam tylko na kolejne starty i tyle. Przed nami Panamsy, przed nami Mistrzostwa Europy, także tam również będziemy chcieli się pokazać i na pewno będzie to tylko rosło w tym momencie.